Pomysł założenia takiego stowarzyszenia zrodził się w umyśle Gienka Pieniążka, który po powrocie ze Szwecji, z tej swojej emigracji, postanowił zintegrować ten taki ruch miłośników lotnictwa i zarazem znaleźć jakiś samolot, który należałoby odbudować. Do tego było potrzebne stowarzyszenie, które zostało właśnie wtedy założone i trwały dyskusje, który z tych samolotów odbudować, ze względu na to, że RWD-5 był samolotem produkowanym w Polsce w ilości kilkunastu sztuk, ale zachowało się trochę dokumentacji, jak również to, że na RWD-5 ten przelot Skarżyńskiego zasłynął w całym świecie, dlatego też wybór ostatecznie padł właśnie na odbudowę RWD-5. Stowarzyszenie skoncentrowało się na budowie samolotu RWD-5 dzięki składkom środowiska lotniczego, składkom, które płynęły nie tylko od polskich lotników, ale również ze świata, Anglii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych. Zebrano środki, które doprowadziły do tego, że samolot został zbudowany. W 2000 roku został oblatany w Bielsku przez Bolka Zonia, nieżyjącego już pilota oblatywacza. Było to moje spełnienie marzeń, także dosiadłem ten samolot. Jest bardzo przyjemny, poprawny i bardzo ładnie się na nim lata bezpiecznie. No i od tego też momentu ten samolot lata. Krzysiek Krawcewicz, tak jak wielu innych członków, których teraz już w stowarzyszeniu nie ma, był tym, który tą całą ideę budowy przekazywał poprzez swoje pismo, Przegląd Lotniczy. Zresztą można powiedzieć, że Przegląd Lotniczy był takim medialnym sponsorem wielkim, który przekazywał dosłownie informacje o każdym kroku budowy tego samolotu. I oczywiście Krzysiek Krawcewicz był tym, który to wszystko organizował, przekazywał. Tak szacunkowo można przyjąć, że koszt budowy to jest około $500 000 złotych. To są oczywiście takie koszty, które są policzalne, które są zapisane gdzieś tam w fakturach. Natomiast wiele rzeczy było robionych jak gdyby nieodpłatnie przez entuzjastów lotnictwa, którzy w Bielsku, pracując w różnych zakładach, potrafili jakiś czas poświęcić, żeby dodatkowo coś zrobić. Jest taki zapis w tym całym programie budowy tego samolotu, że po zakończeniu eksploatacji w powietrzu tego samolotu on zostanie nieodpłatnie przekazany do Muzeum Lotnictwa w Krakowie. W tej chwili my koncentrujemy się na tym,
żeby ten samolot, który jest w naszym posiadaniu, no, był w stanie cały czas lotnym, żeby był w coraz lepszym stanie, jeśli chodzi o stan techniczny. Robimy różnego rodzaju dodatkowe wyposażenie. Jak do tej pory udaje nam się zbilansować te koszty i to jest wystarczające. Także składki są również jakimś wkładem członków stowarzyszenia na pokrycie tych kosztów. Natomiast jak do tej pory samolot latając, będąc sprawnym, no, można powiedzieć, że na te koszty, które są związane z eksploatacją, no, jest w stanie w jakiś sposób zarobić. Stowarzyszenie ma swoich członków w wielu miejscach i na tym tle też bywały podczas tych wielu lat działalności stowarzyszenia różnego rodzaju problemy, no ale myślę, że to już jest za nami. Stowarzyszenie w tej chwili zrzesza o wiele mniejszą ilość członków niż było w momencie, gdy powstawało, także i tych problemów właśnie środowiskowych jest po prostu brak. Jak się lata RWD-5? No, RWD-5 jest samolotem bardzo przyjemnym, jeśli chodzi o pilotaż. Jest samolotem trudnym do startu, trudnym do lądowania. Nie widać z niego, nie ma klap i to jest ten jedyny może mankament tego samolotu. Natomiast gdy on się znajdzie w powietrzu, ma odpowiednią prędkość, manewrowość tego samolotu jest bardzo dobra. Jest to dobry, dobrze latający samolot. Jaki ma zasięg? No, zasięg ma w granicach 600 km. No, ale zużywa około 32-3 litrów na godzinę. Prędkość przelotowa w granicach 150 km. A jest szansa na to, żeby ten samolot powtórzył lot Skarżyńskiego sprzed 80 lat? No, taki zamysł był. Z tym, że przyjmując obecne przepisy, które no, dopuszczają do wykonywania takich lotów, no, praktycznie no, jest to prawie że niemożliwe, bo teraz, żeby przelecieć Atlantyk, trzeba mieć odpowiednie wyposażenie, kamizelki, jakieś tam dodatkowe zabezpieczenie nawigacyjne. No, także to nie jest ten czas i na pewno czegoś takiego nie będzie. No, a na pewno my w tej chwili nie myślimy o czymś takim jako stowarzyszenie. Ale takie pomysły były. Był taki pomysł, ale to właśnie w tym początkowym okresie, kiedy była budowa tego samolotu, był zamysł, żeby zbudować drugi egzemplarz ze zbiornikiem paliwa w miejscu pasażera, tak jak było w przypadku właśnie RWD-5 bis. No, w tym roku lecimy właśnie na pokazy na Czyżyny, do Gryźlin, do Płocka, do Nowego Targu, do Bielska. To są te właśnie wypady RWD, na które w tej chwili mamy zaproszenia.
jaki organizator musi ponieść koszt, żeby wasz samolot przyleciał i żeby wam opłacało się przylecieć tym samolotem? No jest to koszt bardzo różny. No, w przypadku akurat Płocka otrzymujemy 3000 zł. Wystawiamy fakturę, bo jesteśmy płatnikami VAT-u i oni nam przelewają. Taka jest umowa w przypadku Płocka. 6 godzin lotu do Płocka i z powrotem, 3000 zł, to wychodzi, że po 500 zł liczycie za godzinę, tak? No, tak by można było powiedzieć. No. Plus latanie tam na pokazach przez 2 dni. No to jest kolejna godzina. No. De facto bardzo tanio godzina kosztuje na tym samolocie. No, niestety, no. W momencie, myślę, że gdyby kosztowała drożej, to po prostu byśmy nie byli w stanie na te imprezy polecieć, bo by nas po prostu nie poprosili. Bo cały problem jest w tym, że w wielu przypadkach organizatorzy tłumaczą się brakiem funduszy i być może są w stanie wydać pieniądze na może bardziej dynamiczne pokazy w powietrzu, które kosztują być może więcej. Natomiast taki pokaz w powietrzu RWD dla nich jest jak gdyby mniej atrakcyjny, no i wobec tego tańszy. No. I my, chcąc w ogóle pozyskać jakieś fundusze, na to się godzimy, na te właśnie uzgodnione umową wynagrodzenie. To jeżeli policzyć, że w ciągu roku mamy 6 imprez, 6. imprez, no to jest około 20 000 złotych, czyli rozumiem, że razem z ubezpieczeniem koszt eksploatacji na rok to jest ta kwota, tak? No to jest tak, właśnie. To jest ta kwota mniej więcej, która pokrywa. Bo jeszcze przecież jest hangarowanie, samolot tak, są przeglądy, są ubezpieczenia, są oleje, są naprawy. Ale robicie to, jakby to powiedzieć, we własnym gronie. Ludzie, którzy są stowarzyszeni, pomagają wam w tym. Nie odstawiacie tego gdzieś do serwisu, które... Nie. Oczywiście jesteśmy to w stanie zrobić sami. Niemniej jednak wszystkie na przykład wymagane wymiany na przykład przewodów, wszystkich gumowych, olejowych, paliwowych, które trzeba co 5 lat zrobić, to trzeba zamawiać. Są to koszty, są to wszystko materiały, które trzeba wydać. To jest trudne, ci powiem, wybudowanie takiego samolotu, dokończenie budowy, a potem nawet sama taka eksploatacja, wiesz, żeby dbać o ten samolot, żeby lata idą, samolot się starzeje, są przeglądy, trzeba coś tam wymieniać, to są i koszty, i potrzebny czas. Taki airshow w Radomiu, ale tam nigdy żeśmy ani grosza nie dostali za airshow, a jesteśmy na każdym.